Polacy będą mieli politykę energetyczną pragmatyczną do bólu. Trwa odwrót wodorowy. Dronopad z pośrednim błogosławieństwem Trumpa pogłębia dalej kryzys paliwowy Rosji. Jest 24 września 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dronopad z błogosławieństwem Trumpa pogłębia kryzys paliwowy Rosji. Donald Trump twierdzi, że Ukraina mogłaby odzyskać całe utracone terytorium, a Rosja jest papierowym tygrysem, pośrednio dopingując przy tym do dalszego dronopadu. Kreml radzi sobie tymczasem coraz gorzej z kryzysem paliwowym. Źródła agencji rosyjskiej TASS twierdzą, że Kreml rozważa wprowadzenie zakazu eksportu benzyny i oleju napędowego do końca 2025 roku. Oznaczałoby to, że środki podjęte dotychczas nie zdołały zatrzymać narastającego kryzysu paliwowego. Obecnie działa zakaz eksportu benzyny obowiązujący do końca października. Mimo to ceny detaliczne tego paliwa na stacjach w Rosji wzrosły o 7% od początku roku i są bliskie rekordom z 2023 roku. Nie pomogła manipulacja giełdą rosyjską poprzez ograniczenie wolumenu oraz częstotliwości transakcji, które miały sztucznie obniżyć cenę hurtową benzyny. Podobne rozwiązania są według Komersanta rozważane w odniesieniu do diesla. Powód kryzysu paliwowego to dronopad Ukrainy, który jest coraz bardziej skuteczny i trafia dokładnie w te elementy infrastruktury paliwowej, które są potrzebne do zwalczenia problemów. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował 23 września, że uderzył w przepompownię ropy pod Briańskiem i Samarą. To elementy infrastruktury istotne dla logistyki paliwowej. Przepompownia w Samarze jest potrzebna do eksportu z użyciem naftoportu w Noworosyjsku oraz przesyłu ropy z Kazachstanu, która trafia potem ropociągiem Przyjaźń do Niemiec. Oczywiście fizycznie może to być ropa rosyjska. Warto przypomnieć, że operator rurociągów rosyjskich Transneft miał według źródeł Reutersa ostrzec klientów, że może być zmuszony do zaprzestania odbioru ropy przez zniszczenia infrastruktury wskutek dronopadu. Spadek eksportu spowodowany atakami dronów może zmusić Rosję do obniżki wydobycia ropy, które trudno będzie odbudować. To uderzenie w jeden z fundamentów budżetu rosyjskiego. Instalacja w Briańsku to natomiast element sieci przesyłowej blisko miejscowości Najtopowicze, atakowanej już kilka razy w przeszłości. Nie bez powodu. Tamtędy docierają dostawy paliw z Białorusi do Rosji, które ruszyły w celu usunięcia niedoborów na rynku rosyjskim. Ataki na infrastrukturę paliwową Rosji są coraz skuteczniejsze i trafiają w coraz bardziej istotne elementy. Ograniczają logistykę wojenną, ale także są coraz bardziej odczuwalne przez społeczeństwo, na przykład poprzez wyższe ceny paliw na stacjach. Uderzenia dronów Ukrainy na rafinerię wywołują niedobory benzyny gatunku AI-92 i AI-95 na coraz większej liczbie stacji paliw, szczególnie na Dalekim Wschodzie oraz na okupowanym terytorium ukraińskim na Krymie. Największy problem mają mieć według źródeł Reutersa stacje małych sieci, które mają problem z gromadzeniem zapasów benzyny przez wysokie stopy procentowe utrudniające pożyczki oraz spadek marż paliwowych. Ich udział na rynku to około 40%. Minister gospodarki Rosji Maksym Reszetnikow przyznaje, że wzrost gospodarczy jego kraju spowolni. To kontrolowane, miękkie lądowanie w celu zmniejszenia presji inflacyjnej, zapewnił przed Komisją Polityki Gospodarczej Rady Federacji. Produkt krajowy brutto Rosji spadł w drugim kwartale 2025 roku do 1,1% względem 1,4% kwartał wcześniej. Ministerstwo Gospodarki prognozowało zaś wzrost o 2,5%. Kolejne uderzenie może nastąpić w postaci skoordynowanych sankcji USA i Unii Europejskiej, które mogą wprowadzić embargo na LNG z Rosji oraz restrykcje handlowe uniemożliwiające import ropy przez ropociąg Przyjaźń do Słowacji oraz Węgier. Prezydent USA Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że Ukraina może być w stanie wrócić do granic z początku wojny. Jego zdaniem prawdziwa potęga wojskowa mogłaby wygrać taki konflikt w tydzień. Putin i Rosja są w dużych tarapatach ekonomicznych i to jest czas na działanie Ukrainy, ocenił Trump, nazywając Rosję papierowym tygrysem. Jego słowa mogą zostać odczytane jako dopingowanie do dalszego dronopadu. Prezydent USA uznał utrzymującą się zależność niektórych krajów europejskich od surowców rosyjskich za wstydliwą.
Pomimo różnych deklaracji nie wprowadził wciąż zapowiadanych z dawna ceł na dostawy ropy rosyjskiej do krajów trzecich. Przekonuje obecnie, że czeka na odcięcie się Europy od surowców z Rosji. Zwleka z decyzją od kwietnia 2025 roku. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Pragmatyzm do bólu. Wiceminister energii i pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zapowiedział aktualizację Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu do końca roku. Zmiany mają być do bólu pragmatyczne, jak mówi. Resort energii przejął pracę nad tym dokumentem wraz z działem energetyki. Będzie to podejście racjonalne dla sektora, to będzie oznaczać trochę dłuższe korzystanie z gazu ziemnego, powiedział Wrochna. Nowa nowela. Projekt uchwały rządu w sprawie nowelizacji ustawy o OZE pojawił się w wykazie legislacyjnym. Zawiera propozycje mające przyspieszyć procedury oraz zwiększyć rolę energetyki odnawialnej w przemyśle oraz ciepłownictwie. Numer druku to UC118, a planowany termin przyjęcia to pierwszy kwartał 2026 roku. Życie po NABE. Rząd uznał w projekcie uchwały, że bloki węglowe spółek Skarbu będą nierentowne od 2028 roku, więc niezbędne jest zatem bezzwłoczne podjęcie działań celem wypracowania najbardziej efektywnych mechanizmów przejściowych, w szczególności do momentu wejścia do krajowego systemu elektroenergetycznego mocy jądrowych i uzgodnienia ich z Komisją Europejską. Rząd deklarował chęć wydłużenia rynku mocy do lat 30. po tym, jak zrezygnował z wydzielenia aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Otwarta Białoruś. Przejścia graniczne z Białorusią zostaną otwarte w nocy z 24 na 25 września. Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli wzrośnie napięcie lub agresywne zachowanie naszych sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść, poinformował premier RP Donald Tusk. Teraz wieści z Europy. Elektryki jako ładowarki. Niemieckie BMW i E.ON pracują nad wykorzystaniem samochodów elektrycznych do oddawania energii do sieci, zamieniając je w elastyczne magazyny energii. O takiej możliwości mówiła także minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska podczas Kongresu Nowej Mobilności. Odwrót wodorowy. 7 projektów elektrolizerów o łącznej mocy 1,88 GW okazało się nie do zrealizowania, nawet pomimo dotacji z drugiej aukcji Europejskiego Banku Wodoru. Powodem była opieszałość i niepewność polityki. Rozstrzygnięcie z maja tego roku dało wsparcie 15 projektów o łącznej mocy 2,34 GW. Komisja ostrzega Trumpa. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Teresa Ribera powiedziała 23 września, że ewentualna decyzja USA o wycofaniu się z negocjacji nowego globalnego porozumienia klimatycznego byłaby rodzajem samobójstwa. Jej zdaniem biznes i samorządy amerykańskie będą nadal inwestować w transformację energetyczną. Drony nad lotniskami. 22 września doszło do zakłócenia pracy lotnisk w Danii i Norwegii przez drony nieznanego pochodzenia. Ich operatorzy zostali zatrzymani. Premier Danii Mette Frederiksen uznała, że był to jak dotąd najpoważniejszy atak na duńską infrastrukturę krytyczną. Jeszcze wieści ze świata. Trump znowu obiecuje: jeśli Rosja nie będzie gotowa do układu, to USA są w stanie wprowadzić poważne cła na ropę rosyjską, ale Europejczycy muszą do nas dołączyć, powtarza prezydent USA w ONZ, wytykając Unii zakupy w Rosji. Jestem gotów o tym rozmawiać dziś z Europejczykami tutaj, dodał. Trump krytykuje. Prezydent USA uznał w ONZ walkę z emisją CO2 za ściemę, z angielskiego hoax. Jeśli nie odejdziecie od oszustwa zielonej energii, wasze kraje poniosą porażkę, powiedział, uznając farmy wiatrowe za, cytuję, żałosne. Chiny emitują dziś więcej CO2 niż wszystkie kraje rozwinięte razem, dodał Trump. Wiatr zmian. Sąd w USA wstrzymał decyzję administracji Donalda Trumpa o zatrzymaniu projektu morskiej farmy wiatrowej duńskiego Ørsteda o nazwie Revolution Wind. Akcje tej firmy zyskały około 10% w dzień po tej decyzji. Duńczycy deklarują, że wrócą na plac budowy jak najszybciej. Od tego projektu może zależeć ich kondycja finansowa. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.